Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Minęły prawie 4 lata od premiery Humankind, gra, która już przed release rozgrzała graczy i rozbudziła nadzieję, że może pokonać wtedy Civ 6. Poprzeczka była postawiona bardzo wysoko i przez początkowe błędy w grze i zawiłość mechanik gra nie uzyskała w roku 2021, czyli roku premiery, należytego szacunku. Firma Sega, czyli wydawca gry, w pewnym momencie zakazał dalszego rozwoju, mimo że sami twórcy mieli na to duże chęci. To doprowadziło do tego, że wydany został tylko jeden duży dodatek i kilka pomniejszych DLC z nowymi kulturami. W międzyczasie Sega odłączyła się od Amplitude, czyli paryskiego studia, które tworzyło Humankind. Od tego momentu, po odejściu Segi, pojawiają się znów w miarę regularne poprawki do gry, które dodają wiele ciekawych elementów, zmieniają mechaniki i dzięki temu utrzymują w dalszym ciągu zainteresowanie grą. Dziwnym trafem Humankind otrzymał swoją drugą młodość w momencie, gdy wyszła Cywilizacja 7. Bardzo dużo wtedy się mówiło o podobieństwach i mechanikach zaczerpniętych z Humankind. To doprowadziło do tego, że sporo osób wróciło do Humankind i zobaczyło, że gra w gruncie rzeczy jest nawet lepsza od Civ 7, co pokazuje wiele pozytywnych ocen na Steam. Radość graczy była wielka, gdy zasiadali do Humankind i opisywali w social media, jakaż to jest ona dobra, przemyślana i wartościowa i czemu Civ 7 tego wszystkiego nie ma. Moim zdaniem obie gry są wartościowe, lecz Civ 7 będzie potrzebować jeszcze wiele czasu, aby uzyskać poziom Humankinda, który przecież rozwijany jest już od lat. Teraz w końcu postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy opłaca się wrócić do Humankind po 4 latach od premiery. Od razu odpowiem na to pytanie twierdząco: tak. Jest sens, aby wrócić i się dobrze bawić. Nie będę powtarzał zmian i usprawnień, które ukazały się w pierwszych 2 latach od premiery, bo o tym powstał już mały filmik w przeszłości. Tym razem skupię się na ostatnich zmianach i ogólnym działaniu gry w roku 2025 na wersję PC-tową. Wsparcie dla konsol niestety wygasło już około 2 lat temu, i nie wygląda, aby coś się w tym temacie miało zmienić. Oddziały wojskowe teraz potrzebują jedzenia, co zmienia diametralnie rozgrywkę. Już nie można spamować bez liku jednostek, lecz należy bardziej przemyślanie nimi zarządzać. Jednostki są teraz utrzymywane przez miasto i to właśnie miasta muszą się teraz bardziej troszczyć o rolnictwo, niż to było do tej pory. Ta zmiana została wprowadzona w poprawce o nazwie Dante, który balansuje również rozgrywkę w jednym dużym dodatku Together We Rule. Wspomnę przy tym, że dodatek Together We Rule nie został przyjęty zbyt optymistycznie, więc każde poprawki w tym kierunku były bardzo pozytywnie odbierane. Kolejną ważną zmianą jest brak wymuszonego końca wojny, który nie przypadł do gustu wielu graczom. Teraz wprowadzono możliwość przedłużania wojny, płacąc za to surowcami. Obecnie można bez problemu dokończyć wojnę i co ważne, przejąć wszystkie terytoria, które zajęliśmy. To w pewnym sensie ułatwienie i skłon w kierunku początkujących graczy, ale dający więcej swobody w prowadzeniu wojny. Jeżeli denerwował Cię do tej pory powolny ruch jednostek na mapie, to mam dobrą wiadomość. Ta opcja jest teraz dostępna w grze. Można też wyłączyć Kongres Ludzkości, jeżeli nie masz ochoty z nim grać, albo wyłączyć wasalizację. Sporo nowych opcji umożliwia dostosowanie rozgrywki do Waszych potrzeb. Można również wybierać ze wszystkich kultur po przejściu do nowej epoki, nie martwiąc się, że ktoś nam zabierze naszą ulubioną. Jeżeli ktoś teraz zasiądzie do gry, to zobaczy, że bardzo wiele zasad zostało zmienionych i zbalansowanych. Widać, że twórcy starają się utrzymać grę przy życiu i to im się w miarę udaje, bo wciąż nawet do 1000 graczy ogrywa ją jednocześnie na Steam. Po 4 latach od premiery jest to dobry rezultat. Ogólnie zmian w ostatnich latach jest bardzo dużo i radość z rozgrywki jest wciąż niesamowita.
Mówię tak, bo za każdym razem, gdy gram w Humankind, mam bardzo pozytywne odczucia i właśnie dlatego zachęcam Was do wypróbowania ponownie tej gry. Jeżeli jesteś sfrustrowany poziomem Civ 7, to dobrze jest zobaczyć, co proponuje konkurencja. 7 sierpnia 2025 roku wychodzi Endless Legend 2, czyli gra, która po części przejmuje mechaniki z Humankind i grając właśnie w nią możecie się lepiej do tej nowej produkcji przygotować i później porównać obie gry. Myślę, że Humankind to jedna z bardziej niedocenianych gier strategicznych 4X, które są obecnie na rynku. Jeżeli macie zamiar zagrać w Humankind i potrzebujecie pomocy, to zapraszam Was do naszego Discorda, na którym jest wielu ekspertów tej gry. Zapraszam do pisania komentarzy pod filmem, gdy macie chęć podzielić się własnymi doświadczeniami z Humankinda. Jeżeli Wam się spodobał filmik, to dajcie łapkę w górę, to nic nie kosztuje, a pozwoli zwiększyć zasięgi i dać znać algorytmowi YouTube'a, że warto promować ten filmik. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, to wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce i już. Na tym kończę ten krótki filmik o Humankind. Zapraszam Was do spróbowania gry nawet po tych 4 latach od premiery. W sieci można znaleźć wiele okazji, aby zakupić grę taniej, a i na Steam od czasu do czasu pojawiają się przeceny. Nie powinniście się zawieść. A mi nie pozostaje nic innego do powiedzenia, jak cześć, ciao, pozdrawiam i pa pa.